Cześć, to odcinek wyjątkowy. Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie otrzymane subskrypcje. Gdy zaczynałem swoją przygodę z YouTube na początku lipca, optymistycznie zakładałem, że być może do końca roku uda mi się do 1000 subskrypcji dobić. Ten wynik przerósł jednak moje najśmielsze oczekiwania. Ponad 10 tysięcy subskrybentów i ponad 110 tysięcy wyświetleń filmów. Jak być może zauważyliście, nagrywam głównie w domu. Mam 4 koty, które swoje okienko aktywności wybierają zawsze w momencie, gdy rozstawię softboxy i odpalę nagrywanie. Najczęściej nagrywam w salonie, trochę rzadziej w biurze, a scenografię zmieniałem już wielokrotnie. Zobaczcie sami. Cześć, długo zastanawiałem się, czy w ogóle nagrywać ten odcinek, bo chociaż mam ogromny sentyment do pokażę Wam, jak stworzyć kreatywne oświetlenie dla domu. Dziś porozmawiamy o ośmiowidowy Sega Master System, zaliczany jest do konsol trzeciej generacji. Ja akurat posiadam tych elementów. Jak widać, wszystkie już dotarły, całe i nieuszkodzone. Za wszystko zapłaciłem. W końcu miesiąca Microsoft zamknie sklep Xbox 360 Store oraz witrynę Xbox 360 Mark. Rzadko kiedy możemy doświadczyć czegoś większego, czegoś, co można nazwać mianem rewolucji. Prezentowany dziś egzemplarz to najmocniejsza wersja z 1983 roku, posiadająca aż 640 KB pamięci RAM. Wersja Super dzięki zastosowaniu szybszym modułom pamięci po lekkim przetaktowaniu dorównywała starszemu bratu chłodzenia. Czy jest to karta wyjątkowa? Z pewnością nie. Jest to raptem ewolucja rozwiązań z poprzedniej generacji. Mamy również dostęp do naszych danych. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Czas więc na zmiany. Mam jeden wolny pokój do góry, pokażę Wam proces jego przekształcania w miejsce do nagrywania oraz pracy. Takie powiedzmy mini studio. Zapraszam na górę. Pokój nie jest duży, ma około 12 m2. Początkowo planowałem tutaj malować, ale wpadłem na lepszy pomysł. Wykorzystam pianki akustyczne. Tworzą one całkiem ciekawy efekt stylistyczny, a przy tym pozbędziemy się tego nieprzyjemnego echa. Ja biorę się do pracy i widzimy się za kilka chwil. Sytuację na szczęście ratuje FlexiSpot ze swoim regulowanym, ergonomicznym biurkiem E7 Pro. FlexiSpot oferuje wszelkiego rodzaju biurka do pracy na stojąco, ergonomiczne krzesła, sofy i wiele innych. Idąc z duchem czasu, dostosowują się i rewolucjonizują pracę przy biurku. Tego potrzebowałem. Regulowane biurko z opcją pracy na stojąco pozwoli z pewnością zredukować bóle kręgosłupa oraz tworzyć ciekawe ujęcia. Dziękuję serdecznie FlexiSpot za możliwość dopasowania biurka do własnych potrzeb. E7 Pro daje nam możliwość wyboru stelaża w dwóch kolorach: perłowej bieli oraz czarnym macie, na który się zdecydowałem. Jakość stali stoi na najwyższym poziomie, konstrukcja jest ciężka, blaty natomiast dopasować możemy spośród szerokiej gamy kolorów oraz rozmiarów widocznych po prawej stronie. Montaż przebiegł gładko. Wybrałem biały kolor blatu o wymiarach 160×80. Produkt objęty jest aż 10-letnią gwarancją. A teraz najważniejsze. Mamy szeroką regulację wysokości w zakresie od 63,5 cm do aż 128,5 cm. Możemy więc pracować w pozycji siedzącej lub stojącej. Panel sterowania jest dotykowy z wyświetlaczem LCD oraz pamięcią ustawień preferowanej wysokości. Jest system antykolizyjny i blokada bezpieczeństwa dla dzieci. Mamy również opcję ładowania urządzeń poprzez wbudowany port USB.
Biurko wykonane zostało z dbałością o najmniejsze szczegóły. Jest estetyczna maskownica dla wiązek połączeniowych dwóch silników. Biurko jest bardzo stabilne, dodatkowo zapewnia nam ładowność aż do 160 kg i chociaż ja jeszcze tyle nie ważę, to małą próbkę właśnie możecie obserwować. Przesuwa się z prędkością 40 mm na sekundę przy poziomie hałasu poniżej 50 dB. Z okazji zbliżającego się Black Friday biurko E7 Pro możecie kupić nawet do 50% taniej. Linki do prezentowanego modelu oraz promocji Black Friday znajdziecie w opisie filmu. Polecam. A tak prezentuje się finalny kadr, przynajmniej taką mam nadzieję. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie subskrypcje, lajki oraz komentarze. W produkcji jest kilka ciekawych materiałów, w tym ten o upgrade'zie komputera za 1000 zł. Na moim biurku widzicie RX 5700 XT, który niebawem wyląduje w obudowie. Na koniec jeszcze konkurs. Do wygrania są 3 zestawy potrójnych wentylatorów RGB firmy Deepcool wraz z kontrolerem. Jako że niebawem biorę się za nagrywanie kolejnego materiału o retrokomputerze, odpowiedzcie proszę na proste pytanie, jaki komputer, retrokomputer z jakiej epoki byście wybrali i dlaczego. Dziękuję bardzo za uwagę, to na dzisiaj już wszystko. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam, Manitech.